Partnerem odcinka jest sieć stacji BP Polska i kawiarń Wild Bean Cafe. Szanowni Państwo, moi drodzy, dzisiaj proponujemy Wam relaksacyjno-rekreacyjny odcinek skąd? No, widzicie to świetnie. Mam nadzieję, że już wiecie. Z Mazur, rzecz jasna. A jaki sposób, jaka forma rekreacji kojarzą nam się z Mazurami najlepiej? No właśnie ta, czyli pływanie. Pływanie po wielkich jeziorach mazurskich. Wiatr w żaglach, który jest albo go nie ma. Muzyka Krzysztofa Komedy, a ja tu siedzę i nożem gram w to. No nie, bo tam pokład był drewniany. Tutaj takowy nie jest. Nóż w wodzie. To się tutaj działo na wielkich jeziorach mazurskich. Moi drodzy, cały dzisiejszy dzień będziemy pływać. Krajobraz będzie się nieco zmieniał, to znaczy akwen będzie większy albo mniejszy. Będziemy też z owej pięknej łodzi schodzić, ale generalnie będziemy my i ci wszyscy, którzy również to robią. Mimo że sezon jest dopiero w początkowej fazie, to nie tylko my wpadliśmy na pomysł, by tędy pływać. Jak człowiek tak siedzi w ciszy, to może się skupić i mózg jego pracuje dużo lepiej. No więc teraz właśnie uświadomiłem sobie, jaka jest etymologia słowa, nazwy Mazury. To jest bardzo ciekawe. Otóż Mazury, czyli fragment historycznych Prus książęcych, sąsiadował z księstwem mazowieckim. A w puszczach księstwa mazowieckiego, czyli na dzisiejszym Mazowszu, siedzieli ludzie, którzy wypalali węgiel drzewny. Smolarze, węglarze. Co oni robili? Mazy. Welmazi. I właśnie od tej mazi powstało określenie Mazury. Ci ludzie byli nazywani Mazurami. A oni masowo tutaj przyjeżdżali i zasiedlali tę ziemię. No, zobaczcie, co mamy wokół. No, jesteśmy na jeziorze, ale wokół mamy lasy, a kiedyś tych lasów było jeszcze więcej, więc nie było tutaj wiele ludności. Przyjeżdżali owi, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Mazowszanie, kiedyś Mazurzy i stąd nazwa Mazury, Mazurzy. To przeszło również do języka niemieckiego, po niemiecku Mazuren. Taka to historia. Pierwsza przerwa w podróży. Zacumowaliśmy na przystani przy Półwyspie Popielniańskim. Popielno jest na drugim końcu półwyspu. Jesteśmy teraz u wrót wsi Wierzba. Wpłynęliśmy od strony Bełdan, ale mamy obok jeszcze dwa wielkie jeziora, dwa wielkie mazurskie akweny. Jezioro Mikołajskie, no i przede wszystkim Śniardwy. Ale to za chwilę. Na razie Wierzba. Z każdym rokiem infrastruktura żeglarska na Mazurach staje się coraz lepsza, ale też coraz gęstsza. Zatem musicie wiedzieć, że Wierzba to jest stary port. Jeśli myślimy o morzu w wodzie na przykład, no to oni właśnie tutaj mogli przypływać. Nie wiem, czy przypłynęli. Pan samochodzik też tutaj się pałętał po tych stronach. Stara, kultowa mazurska przystań. To, co wokół nas, należy do Polskiej Akademii Nauk. To jest Dom Pracy Twórczej. No pewnie w lipcu i w sierpniu jest tutaj mnóstwo ludzi, ponieważ jest to Dom Pracy Twórczej, więc zapewne chodzi tutaj mnóstwo kobiet i mężczyzn w takich grubych, rogowych okularach, bo przecież tak sobie naukowców wyobrażamy. Co jeszcze?
mamy tutaj, mówię o tym półwyspie, koniki polskie, popularnie zwane tarpanami. Mamy hodowlę bobrów. No w ogóle jest to bardzo ładne miejsce, wpisane od dawien dawna w mazurski żeglarski pejzaż. Już jakiś czas temu wpłynęliśmy na mazurskiego giganta, na Śniardwy. Największe jezioro w Polsce, w najszerszym miejscu 26 km. Płyniemy na silniku, gdyż nam się spieszy. Spieszy nam się, bo jesteśmy głodni. Chcę Wam pokazać, że pływając tutaj oczywiście możemy żywić się sami. Na łodziach są kuchenki, ale możemy również przybić do brzegu i coś regionalnego, dobrego spożyć. Jeszcze a propos Śniardw. Jezioro największe, ale również dość płytkie, zatem dość wymagające, no bo gdy się zerwie wiatr, to mamy falę bardzo przykrą. Ale myśmy mieli tylko przelotny deszczyk, krople widać na moich okularach, ale łaskawe słońce już zza chmur przeziera. Za chwilę jeszcze przyspieszymy, by przyspieszyć proces radosnej mazurskiej konsumpcji. Jednostką dowodzi Konrad, zresztą niezwykle odpowiedzialnie. Dostałem zadanie. Mianowicie mam rzucić, a w zasadzie spuścić kotwicę, bo kotwicy się tutaj nie rzuca, tylko się spuszcza. No, myślę, że jest tu z 1,5 metra. Panie i panowie, przed nami folwark Łuknajno. Sumujemy i jemy. Jesteśmy pomiędzy dwoma jeziorami. Widzieliście, gdzie zostawiliśmy łódź. I zszedł na ląd dziarskim krokiem. Tak się pisze o takowych zejściach. To Śniardwy, ale obok jest jezioro Łuknajno. Rezerwat ścisły przyrody. Rezerwat łabędzia niemego. I folwark, czyli dawny wschodniopruski majątek ziemski. W PRL-u PGR, a w tej chwili miejsce, które czeka na gości. Jest tutaj zarówno gościniec, jak i lokal, o którym wiele dobrego słyszałem. Zanim zacznę rozwodzić się nad daniami, to jest bardzo ważne. Dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur. Tutaj mamy spis producentów, tutaj mamy spis lokali. No jest w ogóle szlak kulinarny Warmii i Mazur. I dania charakterystyczne dla regionu, a w zasadzie dla 2 regionów, są w karcie pieczętowane specjalnym stemplem. Wiele produktów pochodzi z tego folwarku. No bo mamy przecież ryby w jeziorze. Mają tutaj własną jagnięcinę i koźlinę. No, jak się czyta menu, to naprawdę trudno się zdecydować, ale wyboru musiałem dokonać. No i to jest właśnie wybór, jak mniemam, świetny. No, zacznijmy od owej zupy. To jest zupa szczawiowo-pokrzywowa. Tak, teraz jest sezon na młode pokrzywy. Szczaw też jest świeżutki i młody. Zupa szczawiowo-pokrzywowa z jajem i z innymi korzeniowymi jarzynami oraz śmietaną. No, jeśli człowiek ma świadomość, że tutaj ktoś chodził rano i zbierał pokrzywy i zbierał szczaw, to już jest pięknie. A jeśli jeszcze z tego można coś zrobić dobrego, a to jest bardzo dobre, no to wspaniale. Nie zamówiłem pieczeni jagnięcej, jest. Koźlęca w karcie też jest. Ale wziąłem rosół z kołdunami z miejscowej jagnięciny. Jest jagnięcina naczosnkowana. Bardzo esencjonalny wywar. To jest to. Półmisek, który ma 3 specjalności w jednym. Smażone sielawki. To są one. Tylko omączone i wrzucone na patelnię. Tutaj dzyndzałki, czyli miejscowa wersja pierogów. Owe dzyndzałki są z nadzieniem z kaszy gryczanej i jajka. Pierogi są z mąki wielozbożowej,
bo dzyndzałki to rodzaj pierogów i są też podsmażone. Do tego jest sos czosnkowy, jakby ktoś chciał. Jest smalec, jest chleb, no i jest w końcu baba ziemniaczana. Baba ziemniaczana spotkamy podobną w paru regionach w Polsce, też na Litwie podają nieco podobną. To się na Litwie, o ile sobie dobrze przypominam, kugelis nazywa. W kuchni żydowskiej to jest chyba kugel, no ale w kuchni żydowskiej nie ma w tym skwarek. Tutaj pewnie są. O, są, widzę. I podaje się to w całości, albo takie plastry, które są podsmażane. Domowe kiszone ogóry. Babka ziemniaczana często bywa niezwykle ciężka, a ta jest delikatna jak obłoczek. Ale moi drodzy, najważniejsze jest to. Najważniejsze w tym wypadku jest to. Ryba, której w zasadzie nigdzie indziej nie uświadczycie poza miejscami, gdzie są jeziora. Ja wiem, ma ona ości, więc za chwilę zamilknę. Parzy mi palce sielawa. To jest w zasadzie wystarczający powód, by tu przyjechać. Doskonała rzecz. I spożyć to w takim anturażu. Tak, tu wszystko jest piękne. Navigare necesse est. Żeglowanie jest koniecznością. Oto łacińskie motto tych wszystkich, dla których rok każdy, bez choćby kilku dni spędzonych pod żaglami, jest rokiem straconym. A gdzie się najlepiej żegluje w Polsce? No oczywiście na Mazurach. 180 kilometrów wytyczonych szlaków żeglugowych. Jezior jest tutaj multum. Tylko tych, które mają hektar powierzchni i więcej, jest 2700. Żegluga niezwykle urozmaicona. Te 180 kilometrów to wielka zmienna. Czasami trzeba składać maszt, są śluzy, są kanały. No po prostu wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie. To jest sposób dla wielu na życie. I ja to doskonale rozumiem. Nie dlatego, że miałem w szkole łacinę. Dlatego, że to jest niezwykle mądre powiedzenie. Całą duszą ja to chłonę. Navigare necesse est. Kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest sieć stacji BP oraz kawiarń Wild Bean Cafe. Oczywiście stacje benzynowe odwiedzamy głównie po to, by zatankować paliwa. A sieć stacji BP, których jest w Polsce niemal 600, gwarantuje zawsze doskonałą jakość paliw. Wizyta na stacji to przecież naturalna przerwa w podróży. A zatem i okazja, by chwilę odpocząć i zjeść coś szybkiego w trasie. I tu pamiętajcie, że fast food to niekoniecznie musi być junk food. W ofercie Wild Bean Cafe znajdziecie propozycje przygotowane w ramach mojej współpracy z ową siecią. Są wśród nich na przykład kanapki hot grill na ciepło. Oto jedna z nich, kanapka hiszpańska z paprykowaną kiełbasą chorizo i grillowaną papryką. Są też kanapki klasyczne, skonstruowane tak jak włoskie tramezzini. To jest kanapka praska z szynką typu praskiego, sałatą i dressingiem chrzanowym. Co jeszcze? Hot dogi, zapiekanki, czyli można śmiało rzec, że każdy tu znajdzie coś dla siebie. Wild Bean Cafe to także dobra kawa. Od niedawna zupełnie nowa, 100% arabika z plantacji w Ameryce Południowej. A więc, moi drodzy, szerokiej drogi. Koniec kącika partnerskiego. Załóżmy hipotetyczną sytuację, że oto jesteśmy ludźmi, którzy nie lubią się przemieszczać. Nawet jeśli
To przemieszczanie ma się odbywać łodzią czy też jachtem. Ale jesteśmy zarazem ludźmi, którzy chcą mieć kawałek Mazur tylko dla siebie. Czy to jest możliwe? No jest. Trzeba tylko znaleźć takie miejsca jak to. To jest mianowicie miejsce o nazwie Dzikie Historie. Za chwilę wam je pokażę. Siedzimy na prywatnym pomoście należącym właśnie do tejże posiadłości. Wokół nas jezioro Gieląckie. Niedaleko stąd są Sorkwity, troszeczkę dalej znana miejscowość Mrągowo. Nie ma wszakże tu obowiązku słuchania muzyki country, a to wszystko, co tu jest, jest niejako tylko dla nas. Owa cisza w sensie braku dźwięków wytwarzanych przez człowieka. To, co słyszymy, to jest tylko przyroda, to jest tylko ptactwo. Cudownie. Idziemy dalej. Wioska Młynik jest maleńka, liczy sobie 31 mieszkańców. I to jest właśnie ta wioska. Jej fragment, Dzikie Historie, które mogą przyjąć maksimum 15 osób. Mamy 2 domy, mamy 5 sypialni, 4 łazienki, kompletnie wyposażoną kuchnię. I co tutaj można robić? Poza tym, że mamy pomost i można się, jak jest ciepło, kąpać w jeziorze. No w zasadzie można robić wszystko, czego nawet byśmy się w takim miejscu nie spodziewali. No bo zacznijmy od tego, że jest tu kort tenisowy, oświetlony, można grać w tenisa. Są wędziska przygotowane, można łowić ryby, są jednostki wodne, czyli jest rower, jest łódka, są supy, kajak, są rowery, są wiatrówki, jakby ktoś chciał strzelać do celu. Jest wiata grillowa, jest miejsce na ognisko. No i jeszcze kilka innych rzeczy, ale aby je pokazać, moi drodzy, muszę zmienić strój. Przepraszam niezwykle za nakrycie głowy, ale właśnie zaczęło padać. Jakaś chmura się przybłąkała. No i co z tego, że pada, jak jest pięknie. Mogliśmy iść do sauny, ale tego mogłaby kamera nie wytrzymać. Nic byście nie widzieli. A tak siedzę sobie w jacuzzi. Woda ma 38 stopni, a w dłoni mam coś, co tutaj nazywają mazurskim mojito, czyli tutejszy cydr lodowy z miksturą, z ekstraktem z młodych pędów świerk, o ile się nie mylę. Być może sosny. W każdym razie młodziutkie pędy iglaka w tym są. I to jest doskonałe. To jest, wiecie, do indywidualnego użytku. W zasadzie mógłbym tu siedzieć nago, bo zasada tu obowiązuje taka, że nie ma nigdy żadnych obcych gości, czyli wynajmuje się to tylko w jednej grupie. No więc nie wali to chlorem. Jest to przyjemna niezwykle woda. I teraz, pod warunkiem, że nie będą z nieba biły pioruny, to mogę sobie tutaj siedzieć, jak długo będę chciał. Mówiłem o kompletnie wyposażonej kuchni, ale radzę nie lekceważyć miejscowej oferty kulinarnej, bo można też umówić się na pełne wyżywienie, czy też na kolacje degustacyjne. I powiadam wam, to jest również hedonistyczna historia, tak jak i to. W kuchni dowodzi tutaj Ewa Michalska, osoba o niebagatelnej kulinarnej eksperiencji. No, byłaś
częścią zespołów gwiazdkowych michelinowskich, Tak było. a teraz już tylko Mazury. Teraz już tylko Mazury, zacisze, rodzinne, lokalne, ale dalej z pomysłem. No więc tak, z pomysłem już tutaj co nieco próbowałem. Ładnie. Ale dobra, zacznijmy od, to jeszcze przez chwilę nie wystygnie. Województwo warmińsko-mazurskie. Ja się staram w trakcie tych moich tu wojaży miejscowych opowiadać o tym, że jednak jest duża różnica między kuchnią Warmii a kuchnią Mazur. A ty jesteś tutaj, więc powiesz to najlepiej. Na czym polegają te różnice? Przede wszystkim są bardzo wyraźne i każdy Warmiak i każdy Mazur obrazi się na splatanie tego i łączenie w całość, więc to trzeba rozgraniczyć dużą kreską i grubą. Kuchnia Warmii jest kuchnią bardziej przaśną. Tam pojawiają się składniki wykwintne, takie jak węgorz, wędzone ryby, gęsina. Będzie tam zdecydowanie suto zastawiony stół. Bardziej przaśną czy bardziej wyrafinowaną? Wyrafinowaną to może złe słowo. Przaśną, ale w takim stronie po prostu dobrego składnika i ona będzie ten składnik będzie wyjątkowy. Natomiast kuchnia Mazur to raczej kuchnia biedna, raczej tutaj dużo przerabiania ziemniaków, dyni, przepięknych podpłomyków, robionych na duchówce po prostu pieca, więc tam będzie zdecydowanie bardziej biednie, ale będzie dużo więcej lasu, będzie dużo więcej składników, które były po prostu za darmo. A kuchnia Warmii, no to już trochę tutaj takie Tam strony biskupi, biskupskie, którzy się głaszczą po brzuszku. które były, no co tu dużo mówić, no na bogato. A tutaj ewangelicy to też wiąże się z niegdysiejszą tradycją religijną. No, Tak, ona już tu absolutnie, na to Mazurach w się zasadzie nie zaznaczyło. istnieje, ale protestantyzm to skromność i pracowitość, a katolicyzm to carpe diem raczej i jeśli dogadzanie idziemy do się. genezy, raczej- Dobra, ale to są rzeczy, dobra, no, abstrahujemy od tego, że one są pięknie podane, wspaniale wyglądają. To jest to są bardziej Mazury czy bardziej Warmia? No na początku zaznaczyłam, że nie łączymy tych regionów, ale jednak pozwalamy sobie tutaj u nas na lekki fusion i łączymy te smaki, łączymy te dwie kuchnie, splatamy te kultury. Więc, ale jakby pomyśleć o tym daniu tak kompleksowo, to myślę, że będzie to bardziej Warmia, no bo tutaj zdecydowanie węgorz, ale także i Mazury, bo pielmieni są przypłynęły tutaj ludzie z Zaboga właśnie. przesiedleni, którzy po prostu przyjechali tutaj ze swoimi składnikami, swoją kulturą kulinarną. Powstała tutaj po prostu organicznie kuchnia fusion. Bo to są pielmieni, czyli rzecz syberyjska. Wysyłano ludzi Ale z w wędzonym czasach wagonem, sowieckich składnikiem tych ziem. na zesłania na Syberii. W gułagach pewnie pielmieni nie jedli, ale jak już wyszli z tych gułagów i zanim przyjechali tutaj, przynieśli pielmieni. Ja widziałem w paru miejscach, w paru restauracjach pielmieni i był tam stempel lokalności. To Czyli jest niesamowite, bo jak przy okazji tworzenia książki Dzikich Historii, ja przemierzyłam Mazurę wzdłuż i wszerz i spodziewałam się, że w końcu znajdę tą kuchnię Warmii i Mazur, która będzie spójna, będzie całością, będzie miała gdzieś te korzenie i do nich dotrę, ale w ogóle tak nie jest. Muszę Ci przerwać, gdyż jestem w tej chwili To ja też wiem, że robię. oszołomiony i znokautowany. Ja powinnam mieć nad zlewem, z jak farszem tak rybnym, tam jest wędzony węgorz w środku, jest tu młody Dodatkowo bóg, opalony jeszcze. opalony, no ta, Na jakie węglach. to jest dobre, a jakie jest ciasto dobre, ale ten farsz obłędny. To jest Twoja interpretacja, jak rozumiem, Kartaczy. kartaczy. Ta zieloność, która tutaj na dole spoczywa. Młoda to kapusta, jest, no bo jesteśmy w środku sezonu, więc Aha, o. sezonowo musi być, ale podkręcona jeszcze bardziej ta jej chrupkość, kwasowość Proszę bardzo. szczawiem. Szczawiem z naszego lasu tutaj, nieopodal. Ale już świeżym szczawiem? Tak, absolutnie. A więc stąd ten piękny chlorofil, piękny kolor. No a kartacze klasycznie, ale też właśnie kojarzą nam się bardziej z Podlasiem, z tymi regionami, więc to było niesamowite, że ludzie, którzy zresztą są naszymi po prostu sąsiadami, podzielili się swoją historią i po prostu wzięli swoją kulturę kulinarną, którą mieli w domu. Przyjechali, żeby zasiedlić tę ziemię po wojnie i zmieszali to ze składnikami tych ziem. Czyli w tym wypadku z dziczyzną, z gęsiną, z tym, co tutaj spotkali, ale wrzucili to w kartacz. Gęsina? Tak jest. Ale dobre, Długo pieczona, ale konfi. dobre. Konfi Więc w tłuszczu. z gęsi w środku, jeszcze Więc musi kartaczek zadziałać jak w jest tłuszczu. sexy, No seksy jest kartacz, podsmażony, jest właśnie. w ogóle taki nie jak z działa wielokalibrowego, potężnego, tylko Nie z takiego Zeppelin. mniejszego działka. Doskonały kartacz.
Ciasto jest bardzo eleganckie, bo jest z gotowanych ziemniaków. Z gotowanych, ale też surowych. A, to już są te odmiany, Czyli tu klasycznie. już są te odmiany, które nie ciemnieją. Ja się nie pcham w gips, ja po prostu wiesz, muszę Ja się tutaj, nie pcham w gips. regionalne rzeczy zachowywać, bo jak nie dodała tartych ziemniaków do kartaczy, to nie wiem, czy mnie by tu... To jest sandacz? Sandacz. Król. Z czym? No tutaj mamy dość wiosenne połączenie, ale jedno z moich ulubionych dań. Poczekaj, muszę... Jasne. Kartacz musi mi pozwolić mówić. Muszę być tutaj krasomówcą. To nazwałabym to, chociaż Polacy uwielbiają zmieniać tę nomenklaturę, ja bym to nazwała zacierkotto. I jest to też w naszej książce, czyli to są bardzo malutkie kopytka, bardzo malutkie kluseczki, które są zrobione i zemulgowane z sosem jak risotto. Pod spodem mamy sos również z dużej ilości lokalnych ziół, więc mamy koper, natkę, I raki. mamy szczawik, no i oczywiście raki, więc tutaj już na bogato mamy sandacza smażonego na maśle, do tego raki marynowane w czosnku i kluseczki. No bo kluskami Kluseczki. Polska Kluseczki. stoi. Jak może być Zobaczcie. bez kluseczek? Jak interesują Was przepisy warmińskie i mazurskie, na nowo zinterpretowane, to tutaj, na czym mi się otworzyło, mus miodowy, pieczone morele, O, na pyłek fajnym... pszczeli. No, dobry Jedno z przepis. fajniejszych zestawów. To jest dzieło Ewy. Jeszcze tylko jedno pytanie. To działa nie jak restauracja, bo tutaj tylko to jest usługa, no nie wiem, z angielska można to nazwać private chef, czyli ci, którzy tu przyjeżdżają do dzikich Mają na historii, wyłączność. to mogą chcieć, mogą nie chcieć, Zależało ale nam na tym, żeby nie łączyć grup, więc gościmy i dajemy pełen wymiar hospitality. mogą chcieć, mogą nie chcieć, ale przemóg warto chcieć, powiadam Wam. Ponieważ poprzeczka kulinarna jest, jak widzieliście przed chwilą, zawieszona tutaj bardzo wysoko, no więc ja muszę się postarać. Zrobiłem przegląd przepisów, które mam w głowie na dania rybne i sięgnę po repertuar z północnych Włoch, ale który się niezwykle zgadza w sensie tego, co mamy tutaj na tej ziemi. No więc po pierwsze mamy piękny filet z sandacza. Filet jest wielki i ten filet najpierw potraktuję, a jakże, solą i pieprzem, a następnie podzielę go na 3 mniejsze kawałki. Mam tutaj kilka plasterków szynki surowej, dojrzewającej i teraz należy ową szynkę na suchą patelnię bez tłuszczu położyć. Chodzi o to, żeby ona lekko się tutaj podsmażyła. Jaka szynka? No jaka chcecie. W tym wypadku szwarcwaldzka będzie mym skromnym zdaniem bardzo dobra, ponieważ ona jest wędzona dymem sosnowym, z drzew iglastych generalnie rzecz biorąc. W związku z tym to całości nada charakterystycznego smaczku. Ale to jest na wykończenie dania. To będą tak zwane chipsy z tejże szynki. Widzicie, tu już mamy proces przysmażania się. Nie mamy ich tak na durch rumienić, tylko chwilę potrzymajmy z obu stron i odłożę. Jak ona przeschnie, będzie krucha i będzie z niej można zrobić chipsy. Szynkę najlepiej położyć teraz na papierowym ręczniku. Odcieknie nadmiar tłuszczu. Ona stworzy chipsy. Niech sobie tutaj dochodzi. A teraz na patelni pojawi się masło. Widzicie, tutaj mamy troszeczkę tego tłuszczu wytopionego i mamy ów smak. To już pachnie wędzeniem. I teraz ryba. Ów filet nie jest gruby, więc położymy go na razie tylko do etapu smażenia skórą do dołu. Potem będzie na tym płyn, to dojdzie. Nie trzeba będzie przekładać ryby na drugą stronę. To dzięki temu nie będzie zesmażone na wiór. O. I tak sobie tutaj ładnie z jednej strony dochodzi. Grzyby, czyli ryby i grzyby, a więc mazurski smak. Grzyby oczywiście o tej porze roku
grzyby mrożone. One są bardzo wilgotne, więc one też zmienią za chwilę sytuację na patelni. Kroję je w mniejsze kawałki, ale nie będzie to grzybia drobnica. I teraz to się pojawia na patelni, puszcza wodę i puszcza ów wspaniały grzybowy posmak. I zaraz kolejną rzeczą, która tutaj się pojawi, no jeszcze ten płyn spod grzybów. Jak chcecie, to w ogóle możecie zamrożone grzyby pokroić i wrzucić na patelnię. One również puszczą wtedy wodę, która smakuje grzybami. I teraz na patelni musi pojawić się czosnek, młodziutki czosnek, w plasterki pokrojony, cieniutkie. Ja wiem, jest w kraju naszym pewien opór przed łączeniem grzybów z czosnkiem, ale przecież na miły Bóg, rydze po katalońsku z czosnkiem, czy też prawdziwki po bordowsku z czosnkiem, to jest doskonała rzecz, więc spróbujcie, to naprawdę bardzo dobrze smakuje. Teraz trzeba zgasić proces smażenia i zamienić ów proces w duszenie. Więc na patelni pojawia się białe wino i na patelnię wędruje kilka listków szałwi, która doskonale temu zrobi. I teraz przykrywamy to. Chodzi o to, żeby ryba i od tej górnej strony złapała temperaturę i doszła. 10 minut to zupełnie wystarczający czas, by ryba doszła. To jest naprawdę bardzo delikatna rzecz i nie ma sensu ryby torturować zbyt długą obróbką cieplną. Zdejmujemy, zresztą widać tutaj w przekroju, widzicie, doszła. Oczywiście jak robicie to w domu, no to możecie teraz ją przełożyć na jakiś półmisek i włożyć do ciepłego pieca, żeby nie wystygła. No ja jestem przed domem, więc tego nie będę robił, ale to będzie chwileczka, gdyż zobaczcie, tutaj w zasadzie już nie potrzeba redukcji. Tutaj mamy minimalną ilość płynu i wszystkie smaki. I co teraz muszę zrobić? Muszę mianowicie zrobić tutaj emulsję, czyli dodać sporą ilość masła i to masło stworzy ów emulsyjny sos. Te wszystkie smaki się połączą i za chwilę będziemy mogli sos nakładać. Zobaczcie, gęstnieje, robi się piękne. Klasyczna francuska technika zagęszczania sosu masłem, bez mąki. Piękne, 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 piękne. Grzyby szałwia, trochę czosnku, jest gotowe. Gotowe, zatem gaz, stop, cisza, mazurska cisza. Sandacz nałożony. Okładamy go tym pięknem tutaj. Psi szczekają. Być może pojawił się bóbr gigant albo banda łosi. Nie wiemy, co tam się w pobliżu dzieje. Ja wiem, to jest porcja ogromna, no ale już zużyję całość tego pięknego, kulinarnego materiału. Naprawdę polecam Wam ten sposób, oczywiście pod warunkiem, że nie jesteście na diecie. To musi być spora porcja masła. I teraz, widzicie, co się wydarzyło? To wystygło i można to udekorować takowymi chipsikami. Moi drodzy, jeśli chodzi o składniki, to jest po prostu danie, które jakby wymyślono tutaj. Grzyby, ryby, mazurska, wspaniała historia. O, widzicie? Jeszcze można tak w zasadzie miąć w paluchach. I mamy takowe chipsiki. Łapy brudne, ale to nic. Piękne, czyż nie? Tyś
jest jezioro moje. Ja jestem Twoje słońce. Światłami Ciebie stroję, szczęście moje szumiące. Trzciny Twoje pozłacam, odchodzę i znów wracam.